Witam wszystkich. Dzisiaj spotkałem się z Pawłem i porozmawiamy sobie o biznesie w Rumunii. Paweł prowadzi zapiekanki w Bukareszcie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witam wszystkich, witam Witaj Paweł. wszystkich widowców. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyszedłeś do mnie, Ja też się cieszę. że możemy Aha, nagrać ten film. pewnie. Chciałem się Ciebie zapytać, powiedz mi w ogóle, skąd taki pomysł na biznes w Rumunii, w Bukareszcie tutaj? Skąd pomysł na zapiekanki? To znaczy tak, pomysł jest pierwsza rzecz, że nie ma w ogóle takiego produktu, to znaczy ja nie widziałem jeszcze tutaj w Rumunii oczywiście. No i pomyślałem sobie, że Rumuni mają takie powiedzmy smaki jak my ogólnie, jako jedzenie. Rozumiem. Także no, wpadło do głowy i po prostu mówię, kolega właśnie, ten mój wspólnik, co ma food trucka właśnie, już robi tam pizzę i zaczął ten biznes oczywiście z pastą i z pizzą. Takie typowe powiedzmy włoskie Czyli masz... jedzenie i ja dołączyłem do tego powiedzmy niby pizza na bagiecie, ale zapiekanka polska, co oczywiście tutaj ją nazywamy baguette la paquette albo po prostu bagieta calda polonese, w sensie bagietka polska, Rozumiem. no bagietka polska, nie? Tak. Ciepła, żeby zrozumieli. Żeby zrozumieć. No, żeby Czyli zrozumieli. biznes prowadzisz ze wspólnikiem, Tak, biznes prowadzę ze wspólnikiem i chciałem jeszcze powiedzieć, że co do smaku, że po prostu Rumuni mają taki sam smak jak my i myślę, że to po prostu im smakuje, oczywiście. Dobrze, a powiedz proszę teraz, jakie są w ogóle formalności związane z otwarciem biznesu w Rumunii? Czy było w ogóle ciężko? Ja pamiętam, jak otwierałem swój biznes w Krakowie, w Polsce. Było z tym związanych dużo różnych formalności, które musiałem załatwić w urzędach. Jak to wygląda tutaj? Dokładnie, tutaj tak samo powiedzmy, ale okej, żeby otworzyć firmę dlatego, że nie znam za bardzo języka, no to wziąłem po prostu adwokata. Rozumiem. Zapłaciłem mu i takie otwarcie powiedzmy firmy, spółki z ograniczoną, z odpowiedzialnością ograniczoną, to są jakieś 1200 lei, około 1100 zł, coś takiego. I w tym oczywiście wszystko, otwarcie firmy z papierami co do tej spółki i oczywiście później dochodzi też księgowy Rozumiem. i tak dalej, a co do na przykład właśnie do food trucka, no to trzeba mieć tam jeszcze pozwolenia na jedzenie i takie tam różne formalności i trzeba mieć kurs jako kucharz albo ten pizzaiolo. Rozumiem. Ty taki kurs kucharza zrobiłeś, tak? Zrobiłem taki kurs kucharza. Taki kurs kucharza też zależy od szkoły, kosztuje też koło tam 800 lei i po prostu w moim przypadku no to w ogóle nie byłem na kursie, w sensie były tam lekcje, ale pani mówi, czy mogę przyjść, ale nie miałem czasu, bo pracowałem gdzie indziej Tak. i po prostu później miałem przyjść na egzamin. I egzamin miał być, że tam miałem przyjść i gotować, no ale oczywiście zaczął się ten COVID, no bo już to oczywiście tam rok trwało. Tak. Zaczął się COVID i poszedłem tylko, dałem egzamin pisemny. Rozumiem. Dostałem 10 i jeszcze Ocenę 10, tak? ocenę 10, tak? I jeszcze, jak się mówi, dyplom ważny na cały świat, także mogę pracować to super sobie z tym poradziłeś. dokładnie. A powiedz mi, Fajnie. miałeś jakieś kontrole z Sanepidu przy otwarciu tego biznesu? Tutaj istnieje w ogóle taka instytucja jak Sanepid? Tak, istnieje. Była już kontrola od otwarcia już gdzieś z dwa razy. No i powiedzmy, no tak samo, trzeba wiesz, tam być wszystkie normy, jak to się mówi, respektować. Zachowane muszą być dokładnie, nazwy, zachowane, tak? tak, to musi być, bo jak nie, to lecą mandaty tak samo, że jak nie wiadomo, nie? A Co? jak to wyglądają kontrole z Sanepidu? Czy oni muszą się zapowiedzieć tak jak w Polsce? Nie. Oni przychodzą po prostu bez tego i mówią, że sanepid
i kontrolują wszystko, Rozumiem. papiery. Bo w Polsce, no. z tego co wiem, to po prostu sanepid musi uprzedzić, że będzie robił taką kontrolę Mhm. z tygodniowym wyprzedzeniem i dopiero Mhm. wtedy przychodzą na kontrolę i sprawdzają. Mhm. Od kuchni jak wygląda lokal, bo Ro- tak to do ro- lokalu mają prawo wejść Rozumiem, w każdej chwili. rozumiem. A tutaj mogą Mhm. tak czy inaczej. Nie? Tak czy inaczej, dokładnie. A jak jest z ubezpieczeniem, takim w sensie płacenia jak u nas jest w Polsce ZUS, czyli składki na zdrowotne, jakieś Mhm. emerytalne. Mhm. Jak to wygląda, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej? W Polsce ten ZUS jest dosyć drogi, koszty są wysokie. Jakie koszty są w ogóle tutaj w Rumunii? Tutaj tak samo są wysokie. Oczywiście mając spółkę nie jestem jeszcze powiedzmy nie mam takiego obrotu, żebym sobie pozwolił jak to się mówi, moje wynagrodzenie. Także na razie mamy tak, że płacimy tylko do tam obrotu 30 000 euro. 3% tylko. Po tych 30 000 euro się robi oczywiście, tam się zaczyna VAT płacić. Po 30 000 euro, dopiero VAT się płaci. tak. W Polsce podatek VAT się płaciło, bo ja kiedyś prowadziłem biznes Aha. w Krakowie, już od 50 000 złotych obrotu. Aha, nie, 50 000, no, to jest 30 30 000 000 euro. dokładnie. To jest niesamowite, tak. czyli tutaj są No. takie bardziej liberalne te Dokładnie, zasady. dokładnie. Mhm. No, a później jak już w momencie co, chcesz już nająć jakąś osobę i żeby mieć, jak to się mówi, papiery, w sensie, żeby mieć kontrakt. Żeby mieć kontrakt, no to jak już masz kontrakt, no to ten ZUS płacisz, mi się wydaje, tak wszystko wychodzi no 40%, także jak zarabiasz tam 1000, no to zostaje Ci 600 i jest 400 zł opłat, nie? Także minimalna stawka w Rumunii oczywiście jest 1700 lei. Ale to jest średnia, tak? To jest, tak, tylko że to są kwoty brutto, bo ja to Brutto, sprawdzałem tak, ostatnio, tak, to jest tak, 1386 lejów, jest to Dokładnie. netto kwota minimalna, jaką się Dokładnie, zarabia w Rumunii. dokładnie. I tam trzeba chyba dopłacić, w sensie, to znaczy z tych właśnie 1300 coś, no wychodzi tam jakieś 500 lei więcej, powiedzmy. Okej, chciałem jeszcze zapytać odnośnie tego miejsca na parkingu, gdzie macie food trucka. Tak? Czy ono jest płatne? Jak to w ogóle wygląda? Tak, to miejsce jest płatne, oczywiście, to znaczy pomysł był taki, żeby jeździć, oczywiście no z pandemią nie możemy robić żadnych eventów, także teraz powiedzmy to się stało takie stałe miejsce. I druga rzecz, robimy też delivery, także jak masz food trucka i jesteś mobilny, nie możesz mieć delivery, bo potrzebne są właśnie takie dokumenty, że udowadniają, że Ty jesteś w stałym miejscu i odpowiadasz na wszystkie parametry, powiedzmy kuchni, cenę PP, w sensie tej instytucji, co Ci kontroluje po prostu cały ten biznes, nie? Z jedzeniem. Jakby to było mobilne, nie można mieć żadnego typu delivery, a my mamy tam trzy firmy, nie chcę teraz mówić, ale co po prostu dowozimy tak samo jedzenie i Dowozicie tak dalej, jedzenie w całym Bukareszcie, czy tylko w którychś wybranych sektorach? To znaczy w sektorze 6 ogólnie, no ale jak już ktoś zamówi więcej na jakiś event, nie wiem, catering, no to wtedy się można dogadać i dowieść oczywiście, nie? Zrobić na większą ilość, Dokładnie. Więc jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, co do czynszu, no to takie miejsce na parkingu w Kauflandzie w Bukareszcie, no to się płaci gdzieś 2000 zł, 2000 lei, przepraszam, no plus prąd, no wodę nie liczysz, bo tam wodę no musisz sobie sam ogarniać, no ale prąd no to jakieś zależy tak samo od ilu się korzysta, nie? Ja rozumiem. Dobrze, Paweł, a powiedz mi proszę, jak ludzie tutaj w Rumunii, lokalni, odbierają Twój biznes? Czy w ogóle smakują im zapiekanki? Co oni o tym sądzą? Bardzo Jak dobrze. to wygląda? Super. Dla mnie to będzie, jak to się mówi,
McDonald's Rumunii. Z zapiekanki będzie McDonald's Rumunii, także zobaczycie, za niedługo wszędzie będzie pisać tak jak jest teraz, nie wiem, Mega Image i wszystkie są supermarkety Mega Image, cała sieć będzie widzieć baguette la paquet. No, także myśl jest potężna, ale powiem wam, że naprawdę Rumuni mają takie smaki jak my Polacy ogólnie. Także na przykład w takich krajach jak we Włoszech, czy tam nie przeszłoby, bo mają takie rafinowane smaki, w sensie dokładnie, nie lubią keczupu wyrafinowany, nie lubią keczupu, nie lubią majonezu, w sensie oni tylko tam takie świeżutkie rzeczy, także a to jest no, można powiedzieć taki fast food, no, co w Polsce smakuje oczywiście, tutaj nie ma, no i nie mają i no, naprawdę bardzo dobrze to odbierają, wracają i w swojej ofercie macie jeszcze w sprzedaży makarony, tak? Co tam jeszcze macie? Mamy jeszcze makarony włoskie, carbonara, bolognese, także z ragu, sos z ragu, no i różne tam quattro formaggi i tam różne pasty. Robione też wszystkie materiały, oczywiście kupione we Włoszech, w sensie na przykład tak jak jak się mówi, boczek. Nie jest boczek kupowany tutaj gdzieś w Oszanie, nawet jak jest, tylko jest prawdziwy guanciale się nazywa, co nie tylko znajdziesz we Włoszech taki produkt. Tak jak na przykład tak samo dokładnie mozzarella czy tam parmezan i te sprawy. No można kupić tutaj, ale on sprowadza ogólnie tam z Włoch, nie? Mój wspólnik. I do tego robimy też jeszcze pizzę na wagę, także na kawałki i za niedługo zaczniemy robić też pizze okrągłe. A co się w ogóle lepiej sprzedaje? Zapiekanki, pizza, Zapiekanki makarony? oczywiście, nie? Polskie zapiekanki, no. Także nie, bardzo fajnie. Powiem wam, nawet nie myślałem, ale jak było rozpoczęcie, to tam dałem na przykład dziecku, co mama tam, on nie je grzybów i tak dalej. No i stały klient przychodzi codziennie dziecko, żeby sobie wziąć zapiekankę i mama pyta się mnie, ale proszę pana, jak to pan zrobił, że mój syn grzybów nie jadł, a teraz grzyby je. A myślałeś na przykład o rozszerzeniu swojej oferty o hot dogi? Ja zauważyłem, że w Rumunii nie ma ogólnie dostępnych hot dogów. Wprowadzili ostatnio na kilku stacjach benzynowych i nie wiem, czy to by było też dobre, żeby sprzedawać, czy nie? Jak uważasz? To znaczy, byłyby dobre nawet i pierogi, nawet inne produkty, tak, inne produkty polskie, ale ja myślę w kwestii rozszerzenia się, także jak coś, to poszerzyć więcej rodzajów. Jak coś, to już wolę zrobić więcej rodzajów zapiekanek i w tym będzie na przykład już taki pomysł jest na przyszłość, nawet z łososiem. Także po prostu tak, z łososiem, no. I to powinno być bardzo dobre, bo z grzybami idzie. We Włoszech jest taka pasta właśnie z łososiem, co się robi z grzybami i ze śmietaną i z łososiem i na pewno to będzie dobra recepta. To może być ciekawe, zapiekanki z łososiem. No, bardzo dobre. Także myślę więcej, aby się rozszerzyć, jako chodzi o ilość, z ofertą i się skupić na tym i rozszerzyć punkty sprzedawania, a nie zrobić więcej produktów i później mieć za bardzo tego, że nie można zorganizować się po prostu, nie, w pracy. Czyli myślałbyś o na przykład założeniu jeszcze jakiegoś jednego food trucka? Jak najbardziej. Nie jednego, 100. 100 food trucków, także taki jest pomysł. Rozumiem. Nie jest pomysł dokładnie na jednym. No tak, musiałbyś zatrudnić ludzi. Dokładnie, nie rozdroiłbyś się. Dokładnie. O to chodzi. Tym bardziej, tym właśnie zrozumieć mój produkt, dobrze go przeanalizować, mieć te, nie wiem, 10 produktów, ale być skupiony nad jedną rzeczą dobrze i później się rozszerzać na wszystkich, powiedzmy, frontach i sektorach Bukaresztu i całej Rumunii. No. A powiedz mi ogólnie, czy jesteś zadowolony z tej działalności, czy to się w ogóle opłaca? Co o tym wszystkim możesz powiedzieć? Ja jestem zadowolony, jak wy jesteście zadowoleni, w sensie jestem zadowolony z działalności, ale ja lubię po prostu, jak przychodzi klient i mówi bardzo dobre, wraca i po prostu to jest największe moje,
powiedzmy uciecha, no. Tak, no, Tak, tak, to jest, bardzo, bardzo to jest fajnie. oczywiste. No. Jak Dokładnie, klient jest zadowolony, no dokładnie, to cieszy, prawda? dokładnie. No jak przyjdziecie oczywiście na zapiekankę, no to spróbujecie i chcę tutaj na dole opinię, napiszcie, czy Wam smakowało, co można zrobić lepiej, co Wam nie smakowało. Nie róbcie sobie problemów, bo to jest później plus dla mnie i dla Was oczywiście, nie? Że można zawsze coś zmienić, no. Tak, ja byłem z Aną u Ciebie, skosztowaliśmy zapiekanek, bardzo Mhm. nam smakowały. Właśnie, I nie? nie mówię tego przez to, że jesteśmy kolegami, Aha. tylko faktycznie tak jest Mhm. i po prostu, tak jak nawet teraz robimy ten film, No to tak. po prostu mówię jak jest, ponieważ podpisuję się pod tym No to dziękuję, bardzo, dziękuję. No, bardzo wszystko było ok, wszystko nam Rozumiem. smakowało, także jak najbardziej z mojej strony też polecam zapiekanki. bardzo dziękuję. Właśnie dostaliśmy zapiekanki, które przygotował dla nas Paweł. Tak wyglądają. Z serem, z ketchupem, z zieloną cebulką. Już skosztuję, czy są dobre. Dla mnie moja zapiekanka. Chrupiąca, świeżutka, pyszna zapiekanka, naprawdę. Polecam Wam serdecznie. Wiem i nie gadam. Polish taste in Romania. Smacznego. Tym bardziej, że Ty jesteś oczywiście z Krakowa. Tak. Kędzior tam na Tak, Kazimierzu. na Kazimierzu są Najsłynniejsza najsłynniejsza chyba zapiekanka w całej Polsce, także no bardzo Dokładnie. to oceniam i dziękuję bardzo. A proszę powiedz, w jakich godzinach macie otwartego food trucka? I czy to jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli? Jak to wygląda? Pewnie. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do niedzieli, od poniedziałku do piątku od godziny 10 rano do godziny 21, a w weekendy, to znaczy w piątek, sobota i niedziela, przepraszam, Tak? od 10 do 21, a później robimy tylko delivery do 24. Rozumiem. Także codziennie jest otwarte. Czyli sobota, niedziela długa razem z dostawami. Dokładnie. A dostaw dużo macie? Jak to wygląda? Mamy bardzo dużo dostaw, bo Ci mówię, właśnie jest kwestia, że mamy te 3 delivery i tam są zamówienia, tutaj przychodzą klienci. Najgorzej to jest właśnie jak przyjdą wszyscy razem i to trzeba później ogarniać, wiesz, Tak. no, musimy po prostu się jeszcze rozszerzyć, żeby coś sobie wziąć takiego, żeby było więcej miejsca i no. A kto robi dostawy? Kto jest za to odpowiedzialny? No to te firmy, co mamy, a jak nie, no to tam w pobliżu, no to my robimy, nie? A jakby był jakieś, mówię, zamówienie takie większe. Firmy w gdzieś tam, sensie jakieś aplikacje? aplikacje, Uber, dokładnie, Glovo i to takie, aplikacje, tak? Aha. dokładnie, dokładnie, no. Czyli w jakich aplikacjach jesteście dostępni? Kto dostarcza? Jesteśmy dostępni w Glovo, Deliveroo, przepraszam, nie, Food Panda i Glovo i jeszcze jeden, no ale nie pamiętam już jak się Dobrze. nazywa. No. Rozumiem. Czy mógłbyś udzielić jakichś rad dla osób, które by chciały otworzyć biznes w Rumunii? To znaczy tak, nie jest łatwo oczywiście, no tak jak wszędzie trzeba pochodzić, w sensie po urzędach, po ludziach. Jedną rzecz, co mogę powiedzieć, to w Rumunii oczywiście trzeba uważać, bo na każdym kroku chcą Ci coś, to znaczy ukraść, ale nie w sensie, że Ci zabiorą, tak, nie, naprawdę. Tylko no bardzo kręcą, ale to bardzo. To mi się wydaje dlatego, że są 30 lat za nami i oni dopiero teraz to wszystko rozwijają i robią na wszystkie sposoby, że nawet jak Ci weźmie te 5 zł, to dla niego jest jakaś korzyść, rozumiesz? Nie rozumiem. Na przykład tak jak robiliśmy food trucka, to robiliśmy, ten powiedział jedną cenę, a później co tydzień, co przychodziliśmy tam kontrolować, czy jak idzie praca i tak dalej. Nie, ale słuchaj, będziesz musiał dopłacić tutaj, bo tutaj a będziesz musiał dopłacić tutaj, w sensie cena była tam powiedzmy tam 7000 euro, a doszło do 9000 euro, rozumiesz o co chodzi, nie? Czyli to się tak może zmienić, nic nie jest pewne. Tak do Wszystko, końca, ale to już wszędzie, to już mówię ogólnie, Mhm. życie w Rumunii, gdzie nie pójdziesz do mechanika,
powie Ci jedną cenę, wrócić, także musisz iść do mechanika, teraz robię taki przykład i być przy samochodzie, pilnować, patrzeć ten, bo zamiast jak nie to, jak pójdziesz gdzieś na kawę to on Ci weźmie, olej Ci ten sam wleje albo ten co miał tam obok, co spuścił drugiemu samochodzie, no. Także no trzeba uważać, nie? Ja tak Nie właśnie weźmie się słyszałem, twojego oleju, no. że wiele osób narzekało na poziom usług w Rumunii. Dokładnie, to I- z tym I z trzeba tym, z tym uważać. się spotkałem, że ciężko jest znaleźć kogoś, kto świadczy jakieś dobre usługi. Tam na przykład w jednej grupie na Facebooku pewne kobiety narzekały na fryzjerów. Także, no ja mam akurat dobrą fryzjerkę, znalazłem sobie taką, która mi szczerze jestem zadowolony. No ale pewne osoby mają właśnie problem z różnymi usługami, z różnymi serwisami. I No tak. Tak samo na przykład tam, jak wspomniałeś o mechaniku, mamy zaufanego akurat mechanika, jest to nasz znajomy, więc możemy mu ufać. I w tym zakresie akurat mamy, to jest duży plus, Tak. ale byłem kiedyś u innego mechanika, który mi naprawiał szybę w samochodzie, to mi się szyba nie zamykała, no to wziął za tą usługę, bardzo dużo skasował Tak, i zrobił dokładnie. taką trochę improwizację tylko i wyłącznie. Dokładnie. Także, Dokładnie. to Właśnie. wygląda. I właśnie tak jak tobie to się wydarzyło i mówisz, że już masz zaufanego, Tak. też chciałem powiedzieć, że jakby nie ten wspólnik Rumun, bo on jest Rumunem, to oczywiście bym nie otworzył biznesu, bo bym się bał z drugiej strony. Także Rozumiem. dlatego, że on oczywiście jest bardzo dużą, powiedzmy, pomocą i oczywiście no, inaczej na to patrzą niż na ciebie, jak jeszcze obcokrajowiec otworzył biznes u nich, nie? To już Rozumiem. całkowicie by cię chcieli obrobić. No. Także tak to wygląda. No dobrze, to były wszystkie pytania w zasadzie, które przygotowałem dla Ciebie. Dziękuję, Chciałbym, żebyś pewnie. może zaprosił wszystkich, żeby przychodzili, Pewnie. kupowali. Pewnie, jak będziecie w Bukareszcie, skąd tam jesteście, skąd przylecicie, cała Polska, Polacy w Ameryce, Polacy w Polsce, jak będziecie tu na wakacjach, zapraszamy. Miejmy nadzieję, że jak już będziecie tam za rok, dwa, już będziecie widzieć Baguette la Paquette, bo tak się będzie nazywała sieciówka. I co? No, dziękuję wszystkim. Ci, co są w Bukareszcie, zapraszam. Codziennie jesteśmy otwarci, tak jak mówiliśmy wcześniej. Świeżutkie zapiekanki. Ja chciałem jeszcze w takim razie podziękować Rafałowi za tą możliwość, co mi dał, oczywiście. I co więcej. Ja też Tobie, Paweł, dziękuję. Fajnie, że mogliśmy się spotkać, nagrać ten film. Dokładnie. Oczywiście byłem za mną Ciebie odwiedzić tam na parkingu przy Kauflandzie, w Twoje miejsce, gdzie sprzedajesz. Bardzo się cieszę. Dzisiaj nagrywamy, to akurat jest taka deszczowa pogoda. Dokładnie. Ostatnio jak byliśmy Cię odwiedzić, to faktycznie był bardzo duży ruch, dużo sprzedawałeś. No było też ciepło. Myślałem, że tam zrobimy może nawet ten wywiad, ale nie było na to w zasadzie takich warunków, dlatego też teraz się spotkaliśmy. Dokładnie. Żebyś mógł powiedzieć coś więcej o tym, czym Pewnie. się zajmujesz, co robisz. Także z mojej strony również Ci bardzo dziękuję. Żeby Twoi widzowie po prostu widzieli Tak. tak samo, nie? I Dokładnie. tak dalej, dokładnie. No pozdrawiamy Was, nie? No i pozdrawiam No. w takim razie. Subskrybujcie kanał. Subskrybujcie kanał, like, dzwonek, Tak, co tam dokładnie. jeszcze jest. Tak. Nie wiadomo, na dole Rafciu tam weźmie wszystkie rzeczy Wam napiszę pod spodem i będziecie mieli też adres, gdzie są zapiekanki, jakie zapiekanki, wszystko co chcecie i tak dalej. No. Trzymajcie się. Pa. Do zobaczenia. Pa. Pa.